Na terenie tego miejsca zamordowano 80 000 osób. W skład ofiar wchodzili przede wszystkim Żydzi, aczkolwiek pośród zamordowanych nie zabrakło przedstawicieli polskiej inteligencji. W masowych egzekucjach uczestniczyli nie tylko Niemcy, ale również, czy może przede wszystkim, Litwini. Egzekucje przeprowadzone w Ponarach stanowią jedną z największych zbrodni na polskich Kresach. Jak wyglądały kulisy tych dramatycznych wydarzeń? Zapraszamy na kolejny film. Niniejszy film powstał we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Partnerem kanału Okupowana Polska jest sklep militaria.pl. Jak wyglądała historia nadzorczyń w niemieckich obozach koncentracyjnych? Zachęcam do zapoznania się z moją najnowszą książką, do której link znajdziecie Państwo pod filmem. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Kuba Szafrański. Zanim Ponary stały się symbolem masowych mordów, na ich terenie znajdowało się niepozorne osiedle przeznaczone dla pracowników polskich kolei państwowych. Miejsce to posiadało wysoki standard oraz było całkiem dobrze skomunikowane z większymi ośrodkami. Na jego terenie znajdowała się stacja kolejowa, z której można było dotrzeć do Wilna, Grodna czy Kowna. Charakter tego miejsca radykalnie, choć jeszcze nie dramatycznie, zmienił się wraz z wybuchem wojny i nastaniem tzw. drugiej okupacji sowieckiej. W jej trakcie Sowieci na terenie Ponar wybudowali podziemny skład paliw, który stanowił zaopatrzenie, zaplecze dla znajdującego się nieopodal lotniska polowego w Chazbiewiczach. Tempo prac prowadzonych przez Sowietów było naprawdę imponujące. Przerwało je dopiero rozpoczęcie operacji Barbarossa, a co za tym idzie, zajęcie Wileńszczyzny przez Wehrmacht. W pierwszej kolejności Niemcy dokładnie zbadali teren dawnej sowieckiej bazy, a następnie wyłączyli ją z użytku i zakazali się do niej zbliżać. Aby uchronić ten teren przed obecnością postronnych, otoczono go drutem kolczastym oraz minami, a następnie przeznaczono na miejsce masowej kaźni. Jeśli chodzi o topografię terenu i najbliższą okolicę, to Ponary wprost idealnie odpowiadały Niemcom do uczynienia z nich miejsca masowych egzekucji. Z jednej strony znajdowały się w sporej odległości od większych skupisk, a z drugiej posiadały z nimi nowoczesne połączenie kolejowe, które można było wykorzystać do deportacji więźniów. Dawna baza sowiecka była również niezniszczona, odgrodzona i zabezpieczona. Oddelegowanym do likwidowania wrogów politycznych oddziałom Einsatzgruppen nie pozostawało zatem nic innego, jak przystąpić w tym miejscu do realizowania swojego zbrodniczego rzemiosła. Niemcy zajęli Ponary pod koniec czerwca, a pierwsze egzekucje na ich terenie przeprowadzili już w drugim tygodniu lipca 1941 roku. Z przerwami prowadzono je przez kolejnych kilkadziesiąt miesięcy, a mówiąc precyzyjnie, do lata 1944 roku. Mimo tego, że Niemcy starali się zachować pewną dyskrecję oraz zneutralizować ewentualnych świadków, nie dochowali odpowiedniej konsekwencji, dzięki czemu wiemy dzisiaj o wielu szczegółach związanych z historią ponarskiej zbrodni. Cenne źródło na temat ilości, przebiegu oraz ofiar egzekucji stanowią m.in. wspomnienia Kazimierza Sakowicza, który mieszkał bardzo blisko miejsca kaźni. Z małego okienka swojego domu obserwował przebieg ludobójstwa, spisując równolegle notatki na jego temat, które umieścił później w butelce i ukrył w ziemi. Sakowicz został ostatecznie zadenuncjowany przez Litwinów i zamordowany. Poza nim zbrodnie dokumentowali inni Polacy, którzy z różnych powodów znajdowali się blisko Ponar. Dzięki temu mord dokonany w tym miejscu, wbrew intencjom jego sprawców, jest bardzo dobrze udokumentowany. Równie dobrze znane są powody, dla których tysiące osób było oficjalnie zwalnianych z więzień, a w rzeczywistości przywożonych tutaj do Ponar i mordowanych. Funkcjonariusze niemieckiej policji bezpieczeństwa najczęściej skazywali na karę śmierci członków organizacji podziemnej, tudzież komunistów. Jeśli chodzi o przedstawicieli polskiej ludności, najczęściej mordowano przedstawicieli lokalnej elity. Po podjęciu decyzji co do losu więźnia najpierw wyprowadzano go z wileńskiego więzienia na Łukiszkach, a następnie w grupie innych skazańców ładowano do nakrytych plandeką ciężarówek. Transport skazańców wywożono później ulicami Więzienną, Tartaki i Mickiewicza w kierunku szosy na Troki, skąd jechano już wprost do ponarskiego miejsca kaźni. W transportach znajdowało się zazwyczaj od 18 do 20 osób, którzy byli konwojowani przez członków Sonderkommanda uzbrojonych w 5-strzałowe karabiny rosyjskie. Zazwyczaj byli to Litwini, którzy wykazywali się niemałym sadyzmem względem wiezionych na śmierć. Transport dojeżdżał na miejsce najczęściej około godziny 10 rano. Czasami jednak zdarzało się, że egzekucje przeprowadzono w godzinach popołudniowych.
Wśród skazańców dowożonych do Ponar ciężarówkami znajdowali się przede wszystkim Polacy oraz jeńcy sowieccy. Nie brakowało jednak pośród nich również Żydów, a nawet Litwinów, których postawa nie mieściła się w granicach kolaboracji z okupantem. Warto jednak zauważyć, że transport samochodowy nie był regułą, a największe transporty do Ponar, złożone głównie z litewskich Żydów, doprowadzano tutaj koleją. W sprawnym przygotowaniu, koordynacji i rozładowaniu transportów, a następnie wykonywaniu masowych egzekucji Niemcy zaangażowali zarówno Litwinów, jak i również żydowskich policjantów, którzy w historii Wileńszczyzny zapisali się czarnymi literami. Transporty doprowadzane do Ponar potrafiły być naprawdę ogromne. W 1943 roku przeprowadzono deportację złożoną z 65 wagonów, w których umieszczono blisko 5000 osób. Jak wspomniałem wcześniej, byli to głównie wileńscy Żydzi. Jednakże pośród deportowanych nie brakowało obywateli państw zachodnioeuropejskich. Po dotarciu transportu do stacji otwierano wagony i nakazywano skazańcom zostawić bagaże podręczne w pobliżu bocznicy. Stąd ładowano ich do ciężarówek lub pieszo gnano na miejsce kaźni. Już wtedy dochodziło do chaotycznych rozstrzeliwań. Ciała pozostawiano na torowiskach, po których przejeżdżali następnie przerażeni maszyniści. W 1943 roku normą stały się również marsze z wileńskiego getta wprost do ponarskiego lasu. Swoją formą przypominały one znane z późniejszych ewakuacji obozów koncentracyjnych marsze śmierci. Za kolumnami pędzonych Żydów jechał nawet specjalny wóz, na który wrzucono ciała tych, którzy nie przeżyli morderczego marszu. Jak zeznawała jedna z obserwatorek, pochód składał się przeważnie z kobiet, dzieci i starców, ale było też nieco młodych, prowadzili niedołężnych i chorych. Słychać było zawsze cichy płacz lub słowa modlitwy. Egzekucje w Ponarach prowadzono od lipca 1941 roku. Gdy okoliczni mieszkańcy słyszeli strzały, to początkowo myśleli, że są to ćwiczenia żołnierzy, jednakże bardzo szybko okazało się, że jest to coś więcej, jest to coś dużo gorszego. Przejęci ciekawością mieszkańcy postanowili na własną rękę spenetrować miejsce niemieckiej kaźni i odkryli ślady krwi oraz bardzo płytko pochowane zwłoki. Jednym z Polaków, który udał się do dawnej sowieckiej bazy, był Bohdan Mirakowski, który wiele lat po wojnie zeznał. Kierując się krakaniem i krążeniem wron lub kruków, odnalazłem w lesie na wzgórzu miejsce. Ziemię ze śladami rozkładającej się krwi. Wrony dziobały w maź. Sprawdziłem patykiem, jak głęboko pochowane były zwłoki. I stwierdziłem, że była to głębokość 20 cm. Wokół były podarte zdjęcia fotograficzne. Ponadto zdarzało się, co świadczy o niekonsekwencji lub pośpiechu ze strony egzekutorów, że nie wszystkich skazanych na eksterminację skutecznie zgładzono. Jeszcze w lipcu do jednego z wileńskich szpitali chłopi przywieźli 2 ocalałe kobiety. Początkowo nie dawano wiary przedstawianym przez nie historiom, jednakże wraz z kolejnymi relacjami, z kolejnymi informacjami mieszkańcy Wileńszczyzny coraz bardziej utwierdzali się w przekonaniu, że na terenie Ponar dochodzi do prawdziwej rzezi. Za pierwszymi egzekucjami przeprowadzonymi w Ponarach stali członkowie Einsatzkommando 9, kierowanego przez doktora Alfreda Filberta. W realizację zbrodni zaangażowani byli również Walter Blume, Martin Weiss oraz Karl Jäger. Ponadto pod niemieckimi rozkazami znajdowali się członkowie wileńskiego Sonderkommando, dowodzonego przez Jouzasa Szydlaukasa, a następnie Balysa Norwajszy. Oddział ten, nazywany potocznie szaulisami lub strzelcami ponarskimi, był w stanie wykonać każdy, choćby najbardziej zbrodniczy rozkaz. Charakter egzekucji niejednokrotnie sprowadzał się do sadystycznego pastwienia nad ofiarami. Otumanieni alkoholem egzekutorzy potrafili przez kilkadziesiąt minut szczuć swoje ofiary psami, które rozrywały ciała bezbronnych ofiar. Niejednokrotnie zdarzało się, że szaulisi umieszczali przyszłe ofiary w głębokich dołach, a następnie żądali od nich, by te oddały ostatnie kosztowności. Gdy już diaboliczny proceder dobiegał końca i niezależnie od tego, czy ofiary oddały swoje kosztowności, czy nie, były mordowane. Początkowo rozstrzeliwano seriami, jednakże z czasem przyjęto metodę polegającą na oddaniu jednego precyzyjnego strzału w kierunku ofiary. Zanim dochodziło do wykonania egzekucji, członkowie plutonu przechodzili przez szkolenie, które następująco opisał jeden z obserwatorów, Stanisław Chomiczewski. Przed rozstrzelaniem oficer pokazywał planszę z sylwetką człowieka, na której zaznaczone były miejsca, gdzie są umiejscowione ważne dla życia organy, w które mieli celować żołnierze biorący udział w egzekucji. Po oddaniu salwy przez pluton egzekucyjny oficer podbiegał do ofiary i sprawdzał celność strzałów, zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.
Wykonywanie zbrodniczych obowiązków działało na przynajmniej niektórych członków Sonderkommando bardzo demoralizująco i demotywująco. Niektórzy z nich podjęli mniej lub bardziej udane próby ucieczki od tego obowiązku. Jedni symulowali chorobę, a drudzy celowo strzelali sobie w jakąś kończynę. Jeszcze inni odważyli się wprost odmówić wykonania rozkazu. Innych skutecznie zmuszano do tego, by przystąpili do współudziału w zbrodni. Jak zeznawał jeden z członków Sonderkommando. W pierwszym dniu, kiedy brałem bezpośredni udział w egzekucji, nie mogłem strzelać do ludzi i wyszedłem z szeregu funkcjonariuszy oddziału specjalnego, którzy dokonywali egzekucji. Wówczas powiedziałem podporucznikowi Ballesowi Norwajszy, że nie mogę strzelać. Na to on podniósł pistolet, którego lufę skierował w moją stronę, mówiąc: stawaj do szeregu, bo znajdziesz się w dole razem z Żydami. To jest mój rozkaz i masz go wykonać. Zrozumiałem, że za chwilę mnie zastrzeli, więc padłem na kolana i powiedziałem: przecież ja nie jestem Żydem. Wówczas podporucznik Norwajsza powiedział: stawaj na miejsce do szeregu i strzelaj. Podniosłem się więc i stanąłem ponownie w szeregu. Następnie zacząłem strzelać. Są to fakty niezwykle istotne w ocenie formacji szaulisów oraz litewskiej aktywności w dokonanych tutaj zbrodniach, która bardzo często jest oceniana zero-jedynkowo. Jeśli chodzi o postawę ofiar, to bardzo rzadko dochodziło do sytuacji, w której błagałyby one o litość swoich oprawców, a wyjątkowo dumnie zachowywali się odprowadzani na śmierć Polacy. Gdy egzekucje dobiegały końca, przeprowadzono grabież. Znalezione przy ofiarach dobra przewożono najpierw do Wilna, skąd kierowano je do Rzeszy. Niejednokrotnie zdarzało się, że członkowie plutonów egzekucyjnych przywłaszczali sobie niektóre przedmioty, które albo wykorzystywali na własny użytek, albo sprzedawali okolicznej ludności. Oficjalnie było to jednak zakazane przez niemieckie władze. Egzekucje na terenie Ponar prowadzono przede wszystkim w 1941 roku. W ciągu 6 miesięcy zamordowano tutaj 64 538 Żydów. W kolejnych miesiącach egzekucje odbywały się raczej sporadycznie. W lipcu 1943 roku rozstrzelano tu 566 Żydów, a jesienią przywieziono tu jeszcze kilkaset starców z wileńskiego getta. W kolejnych miesiącach likwidowano Żydów schwytanych po aryjskiej stronie. Ich liczbę szacuje się na ponad 1000 osób rozstrzelanych od września do października 1943 roku. Ostatnią egzekucję na terenie Ponar przeprowadzono 3-4 lipca 1944 roku. W jej wyniku zamordowano około 4000 osób, które przewieziono z aresztu przy ulicy Ofiarnej oraz z więzienia na Łukiszkach. Po wykonaniu wyroku, który przeprowadzono przy pomocy serii z karabinu, ciała zamordowanych wrzucono do wspólnej mogiły. Niemcy zdawali sobie sprawę ze skali popełnionych zbrodni, jak i również tego, że nie udało się zachować tajemnicy na temat prowadzonych egzekucji. W tym celu już od grudnia 1943 roku przystąpiono do zacierania śladów. W tym celu powołano specjalny oddział o kryptonimie Sonderkommando 1005, którego członków znajdujących się pod niemiecką kontrolą zmuszono do ekshumacji i spalenia tysięcy zwłok zamordowanych. W ich skład weszli przede wszystkim Żydzi i Sowieci oraz jeden Polak. Prace trwały do czerwca 1944 roku. Przez wiele dekad w oficjalnej historiografii podawano, że liczba ofiar niemieckich i litewskich zbrodni przeprowadzonych na terenie Ponar wynosi 100 000 osób. Wraz z ustaleniami Moniki Tomkiewicz, autorki jedynej jak dotąd publikacji poświęconej Ponarom, możemy jednak stwierdzić, że liczba ta była nieco mniejsza i wynosi 80 000 zamordowanych. Lwią część ofiar, bo aż 72 000, stanowili Żydzi. Ponadto zamordowano tutaj około 5000 jeńców sowieckich, ponad 2000 Polaków i kilkudziesięciu Romów. Skala popełnionego w tym miejscu ludobójstwa była ogromna, a same Ponary nieprzypadkowo bywają nazywane wileńskim Katyniem. Po zakończeniu wojny przeprowadzono prace ekshumacyjne, w trakcie których odkryto ponad 500 zwłok. Przez wiele dekad miejsce masowych egzekucji nie spotkało się jednak z należytym upamiętnieniem. Oddolne inicjatywy Polaków oraz wileńskich Żydów były torpedowane przez sowieckie władze, które ograniczyły się do postawienia pomnika oraz tabliczki z krótką informacją. Przez wiele dekad Ponary były zapomniane. Dopiero w 1980 roku powstało tutaj pierwsze muzeum, a dopiero 5 lat później uporządkowano teren dawnej kaźni. Przez cały ten czas nie można było mówić o pochodzeniu niektórych zamordowanych. Tego typu możliwość pojawiła się dopiero wraz z upadkiem Związku Sowieckiego i dopiero wtedy można było otwarcie i głośno oraz godnie opowiedzieć o polskich ofiarach tego miejsca. Dzisiaj na straży pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni stoją Stowarzyszenie Rodzina Ponarska oraz pracownicy Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
który jest zarazem partnerem niniejszego filmu. To dzięki uprzejmości urzędu mogliśmy przyjechać na Litwę, uczestniczyć w oficjalnych obchodach oraz zrealizować dla Państwa ten wyjątkowo ważny film. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pozdrawiamy panie Katarzynę Rusnak, Małgorzatę Klamrę, Julie Clark, Urszulę Babiuch, Ewę Ogrodnik i Aleksandrę Jakubik. A ponadto pozdrawiamy panów Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Huberta Kędziorka, Tomasza Sadurskiego, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Damiana Piętę, Pawła Smolińskiego, Pawła Łabno, Marcina Hatysa, Kamila Kubowa, Łukasza Papieża, Krzysztofa Piotrowskiego i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na nasze materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite.